To już ostatni odcinek z serii laotańskich nieszczęść. Dotarliśmy do Vientiane, w którym okazało się, że nie jest tak źle, jak zakładaliśmy. Odwiedzimy kilka znanych miejsc i w końcu ugotujemy pyszny polski obiad. Druga próba dotarcia do Vientiane, czyli do stolicy Laosu. Dzisiaj zaczynamy naszą podróż busem, ponieważ nie jedziemy pociągiem, jak pewnie dobrze wiecie. No i dotarliśmy do upragnionego Vientiane, żeby jak najszybciej przekroczyć granicę do Tajlandii. Okazało się, że nie było tak ciężko i jednak można podróżować z scyzorykiem autobusem. Ale cóż, nie ma co, nie zepsuli nam takiego wczorajszego dnia, jakby można było się spodziewać. Było przyjemnie, a Vientiane jak na razie zapowiada się całkiem dobrze. W miarę mi się tu podoba, ma taki dobry pierwszy vibe, wiesz? To miasto. Miszłe, zobaczcie. Pewnie, że idziemy. Paulinka, pokaż się. Kto to jest taki szczęśliwy? Kolejne kraj, kolejne miszłe. Będziemy testować lody. Są za 8000 kipów, czyli złoty 50. A jak było w innych? Też około złoty 50, około 2 zł za loda. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Idziemy płacić. Kapczaj dalej. 16 000 za 2 lody, czyli 3 zł. To jest dobra cena, uczciwa. No niestety wafel na pierwszy rzut oka jest jeszcze mniejszy niż był w Wietnamie i w Chinach. Możemy nawet zrobić tak, później robimy jeszcze tak, więc to już jest turbo źle. Tak ciekawe, jak smakują. Chyba najgorzej. Tak sztucznie trochę. Powiedziałabym, że tak bardziej, chyba najbardziej do tych wietnamskich są podobne. Taki najgorszy lód, nie? Ale Ale- wafel, szczerze mówiąc, wygląda lepiej, także jak do niego dotrę, to zobaczymy. No wafel jest spoko. Mniejsza imitacja trochę chińskiego, ale jest naprawdę dobry. Powinniśmy zostać sponsorem bałwana. Jesteśmy teraz przy jednej z największych, najważniejszych w zasadzie świątyń w Laosie. I to jest ta stupa, złota stupa, która wygląda w ten sposób. Można tam wejść. Koszt takiego wejścia kosztuje 30 000. My stwierdziliśmy, że jednak chyba tam nie wejdziemy, bo Laotańczycy niestety mają coś takiego w sobie, że zabraniają wszędzie robić zdjęć i filmów. I pomimo tego, że to może być piękne, to już widzieliśmy tyle tych świątyń z wewnątrz buddyjskich, że no chyba nas to nie zaskoczy. Na miejscu tej świątyni mieściły się tutaj wcześniej inne świątynie. Pierwszą wybudowano, szacuje się, że w III wieku przed naszą erą. Była to świątynia buddystyczna. Została ona zniszczona. Później Khmerowie wybudowali sobie tutaj swoją świątynię w XII wieku i ona popadła w ruinę. Ogólnie to miejsce ma dosyć zabawną historię. Może nie zabawną, ale no ciekawą zdecydowanie. Później została odnaleziona przez archeologów. Kiedy król przeniósł stolicę w 1566 roku z Luang Prabang właśnie tutaj do Vientiane, nakazał odbudowę tej świątyni. I ta świątynia ponownie została wzniesiona. To jest w ogóle król, najprawdopodobniej. A skąd wiem? Bo to jest jego korona tutaj. Taka czapka jak tiara przydziału z Hogwartu. Idziemy dalej teraz do 1828 roku, kiedy to ponownie została zniszczona. Przez Tajów tym razem, przez wojnę tajską, która miała tutaj miejsce. Po prostu w takim stanie była do 1900 roku, kiedy to odnalazł ją Francuz i postanowił ją odbudować. Ale niestety mu się to nie udało. Ogólnie cały kompleks tutaj tej świątynny jest bardzo duży. Bardziej to przypomina plac, taki spory plac, w którym mamy takie miasto świątynne. Później ponownie została odbudowana w latach 30. XX wieku. Jak możecie zgadnąć, znowu została zniszczona przez Tajów. I w takiej formie, w jakiej jest teraz, odbudowano ją po II wojnie światowej. W latach 60. dokładnie. Słuchajcie, Laos jest miejscem mega interesującym. Dlatego, że wszędzie macie kurczaki. I te koguty i te kurczaki, czy to jest stolica, czy to jest mniejsze miasto Vang Vieng, w którym byliśmy, Luang Prabang, jesteście budzeni około 5 rano przez właśnie kurczaki. Co jest w pewnym stopniu niesamowite, bo naprawdę mają je wszędzie.
Będziemy teraz korzystać z hotpota laotańskiego, ale to chyba jest kuchnia wietnamska. Vientiane na razie jest fajne, wygląda tutaj całkiem nieźle. Taki lepszy styl, takie troszeczkę miasto, trochę klimat Azji, wracamy do tego, taki trochę wietnamsko jest tutaj, mam wrażenie. Jest na razie przyjemnie. Widać od razu niższe ceny, jest bardziej lokalnie w tym Vientiane, ponieważ mało turystów tutaj przyjeżdża. To jest spring rollsy, które przyszły te dwa, tak? Za 40 000. Pani teraz wrzuca tutaj. Mówię ci, że to zupa, trzeba było to przyprawić. Pani to specjalistka. Ja pani tu pomieszam. A pani rozwinie to jajeczko. O, nawet całość wrzuca od razu. A, rice paper, okej. Kopczaj, kopczalalai. No nieźle. A tutaj coś się gotuje. To troszkę zmniejszy. Pani nam pokazała, w jaki sposób to się powinno przyprawiać. I daje się to później do naszych ulubionych placków Bankseo. Faktycznie na to bym nie wpadł, że aż tak trzeba było to zrobić. Jak, dobre? Tutaj masz sosy jeszcze, tu i tu. Tak one wyglądają. Vientiane to jedna z najmniejszych stolic w tym regionie Azji. To miejsce jest pomijane przez większość turystów, dlatego jest tutaj dużo spokojniej niż w innych miastach. Ciekawostką jest to, że najwyższą budowlą w stolicy jest łuk triumfalny Patuxaj, wzorowany na francuskim. Można tutaj pożyczyć grę, tajniacy, za darmo można było zagrać. Bierzecie sobie grę, idziecie gdziekolwiek chcecie i gracie. Właśnie będziemy grać. W połowie XX wieku powstał antykolonialny i rewolucyjny ruch polityczny o nazwie Pathet Lao. W 1975 roku przejął pełnię władzy w Laosie po wojnie domowej, która miała miejsce w latach 53-75, proklamując w kraju Laotańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Paulina wpadła na pomysł, że ugotujemy polski obiad. Ma ziemniaki, mamy ogórki, będzie mizeria. W zasadzie po prawie 2,5 miesiąca, 3 miesiącach niejedzenia polskiej kuchni z chęcią zjadł. A kolega Dominik ma, uwaga, gąbkę, będziemy mywał naczynia, bo tamtą się brzydzi, i kotlety. Piękna sprawa. Ale niestety trochę tutaj produkty są trochę droższe niż te normalne azjatyckie, no ale czego się nie robi dla europejskiego jedzenia. Tell our viewers what have you learned, like. Dzień dobry, czosnek. Idzie nam do płacenia teraz właśnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Słuchajcie, no gotujemy dalej w naszej kuchni. Co teraz robisz, Paulinka? No nie widać, no bo zasłaniał Roger. Obierasz co? Ziemniaki? A ty niemiła jesteś z rana, widzisz, wszyscy zobaczą. Szukać ogórek. No i zaraz będziemy jedli polski obiad. Proszę bardzo, nie było normalnego jogurtu z miętą. Kupiliśmy taki jogurt. No może będzie dobrze, już tam się smażą kotlety. Paulina przygotowuje kolejne. Taka perfekcyjna pani domu, a reszta sobie się obija. A nie ma co się cieszyć. No i jest polski obiadek. How was that? How was the food? Very delicious. Amazing. Jeżeli poruszacie się w Laosie, a na pewno w stolicy, to niestety nie działa Grab. Prawdopodobnie Uber też nie, chociaż tego nie sprawdzaliśmy. Ale miejscowi nam polecają jedną aplikację, nazywa się InDrive. InDrive. Jest to bardzo zbliżona aplikacja do właśnie tych wszystkich, które znamy. Próbujemy właśnie zamówić przez tę aplikację, a tutaj normalnie się podaje własną cenę i oni to akceptują albo wysyłają swoje propozycje. Można się targować. Beka. Można się z ludźmi targować tutaj. A jeśli chodzi o serię nieszczęśliwych wypadków, pierwsza nieszczęśliwa rzecz w Laosie to był slowboat, który był tragiczny. Pierwsza łódka, prawie żeśmy się wywalili na krześle. A, no tak. Bo nas przecież... Przeciążyło nas, w sensie siedzieliśmy na takich, tam były takie siedzenia wymontowane z vanów, normalnie z samochodów i się po prostu postawione na łódce, nawet nie przykręcone. I się załamało jedno nasz praktycznie. się złożył, jedna część się złożyła i tak polecieliśmy tak. Druga część to skuterek. Wypożyczyliśmy skuter, jechaliśmy skuterem, no i niestety zaliczyliśmy małą glebę. Przy 30 na godzinę w zasadzie hamowaliśmy do 10. Na szczęście nic się nie wydarzyło. Jedyne rany, które są, to moje
kolano trochę, Pauliny kolano i mój łokieć. Więc patrzcie na jakość swoich skuterów, bo nasz skuter akurat był, jeden hamulec tylko działał i to przedni niestety i zahamowaliśmy bardzo z wolnej prędkości, no spokojnie. I okazało się, że kurz się dostał pod oponę, bo bardzo było dużo brudu, kurzu i wywalona była cała droga. Drogi w lesie to są katastrofy w ogóle. To jest najgorsza droga, jaką widziałem. W Polsce 50 lat temu było lepiej. Dziura na dziurze, gdzie się nie jedzie do takiej ogromnej Masakra. dziury. Kraj trzeciego świata. No i okazało się, że koło nam się ześlizgnęło i się położyliśmy po prostu na... Prawie rozbiliśmy drona. Prawie rozbiliśmy drona, to wcześniej trochę. Zgubiliśmy GoPro prawie, ale nie nasze, tylko kolegi, ale znaleźliśmy, więc wszystko tutaj się udało. Co się Nie okazało? wpuścili nas do pociągu. Nie wpuścili nas do pociągu, ponieważ dostałem kiedyś od rodziców szwajcarski scyzoryk 16 lat temu, który cały czas mam przy sobie i nie oddam go. Jak jest najlepszy Luan Prabang do Wang Vieng, jechaliśmy z tym scyzorykiem, czekaliśmy przez całe Chiny z scyzorykiem, bierali go do kontroli, patrzyli na niego, nikt się do niego nie przyczepił, a tutaj po prostu chcieli się przyczepić. Już widziałem 4 takich policjantów, którzy weszli, sprawdzali ten scyzoryk, no może fajny, no może coś tam chcieli kombinować, ale była jedna taka służbiska, która no niestety nie pozwoliła. No po prostu go nie oddaliśmy, 4 razy próbowali nas zastraszyć policją, chcieli nas zatrzymać, a później jeszcze nas oszukali. Nie wiedzieli, że przez... Że nam dadzą Tak. hajs, a nie dali. Przy tym byli bardzo niemili i niesympatyczni. Jeden taki menadżer i po prostu skandal, dramat i niedowierzanie. Zostawiła Paulina w Wang Vieng AirPodsy, zostawiła Paulina... Co jeszcze? Zegarek, kable, wszystko było w jednym takim małym tym Pudełeczku. opakowaniu. No i okazało się, że kolega, którym bardzo dziękujemy z Danii, nam przywiezie to dzisiaj. Idziemy właśnie zwiedzać Kope Visitor Center. To są pozostałości po wojnie laotańskiej, o której też się tak bardzo mało mówi. Ogólnie cały tutaj ośrodek na pierwszy rzut oka pokazuje, że jest bardzo dużo rzeczy związanych z niepełnosprawnością. Bo to jest Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Ludziom po właśnie zrzuceniu tych bomb amerykańskich, bo te bomby tutaj są w ogromnej ilości. Zobaczcie nawet znak tego Kope. To jest wszystko wykonane z tych pozostałości po bombach. W Laosie zrzucono najwięcej bomb amerykańskich na świecie. Było to ponad 2 miliony ton bomb zrzuconych między 1964 a 1973 rokiem. Tylko przez 9 lat i porównuje się tą ilość do zrzucania jednego załadunku samolotu, można tak to sobie wyobrazić, co 8 minut przez 24 godziny przez 9 lat. Także tego jest tutaj mnóstwo. Z tego też względu właśnie są takie ośrodki jak ten, które pomagają niepełnosprawnym ludziom, ponieważ ponad 10% społeczeństwa w Laosie jest niepełnosprawna z powodu właśnie tych bombardowań. Te bomby wciąż w wielu miejscach się znajdują, zwłaszcza w takich mniej zamieszkanych, w dżunglach, w lasach, w takich miejscach, gdzie po prostu jak się zboczy z głównej drogi, to można praktycznie w całym kraju nadepnąć na bombę i zostać albo niepełnosprawnym, albo zupełnie zginąć. Praktycznie od 20 do 30%, takie są szacunki, że tych bomb jeszcze nie wybuchło. Oni nie odnaleźli tych bomb w 100%, no i niestety wybuchają do dzisiaj. Dzieci czasami je znajdują, czasami sobie rzucają jako zabawę, bo nie wiedzą, że to są bomby akurat kasetowe, takie małe piłeczki i uważają, że to za dobra jest zabawa sobie rzucać tą piłeczką, a najczęściej tak naprawdę wybuchają w takich miejscach jak na przykład pola ryżowe. Jeżeli rolnik sobie kopie pole ryżowe pod uprawę, no to wtedy natrafia czasami na właśnie takie metalowe fragmenty czegoś, takie bomby i one eksplodują. To miejsce mi się bardzo podoba, bo nie jest nastawione na piętnowanie tych bombardowań, tych Amerykanów i tak dalej, tylko na normalizację właśnie tych osób niepełnosprawnych, na pomoc tym osobom, na właśnie pokazanie, że oni są no, też normalni i mogą sobie radzić i stąd też są te wszystkie tutaj protezy, żeby pokazać, jak ci ludzie właśnie uczą się na nowo chodzić albo ich używać po prostu i funkcjonować po prostu tak, jak funkcjonowali wcześniej. Więc to jest bardzo dobre miejsce pod tym kątem. Mam wrażenie, że im więcej człowiek podróżuje, tym bardziej nie lubi Amerykanów. Może nie tyle, co nie lubi, bo to wiadomo, że robili inni ludzie, ale dowiaduje się bardziej o ich zbrodniach i tym, w jaki sposób postępowali w czasie wojen
i jakie ich tak naprawdę w Wietnamie napalm, tutaj w Laosie bomby kasetowe, w Japonii bomba atomowa, więc tak naprawdę Najgorsze rzeczy na świecie tak naprawdę robili Amerykanie. no Jakby tak na to spojrzeć, ile osób od tego zginęło, tak jak ukrywanie tych przecież Pol Pol Pota. Pota w Kambodży. ogólnie to małe to jest miejsce, to tylko w zasadzie tyle, ale warte zobaczenia, trochę można się dowiedzieć o tym, w jaki sposób to funkcjonowało wszystko. To wszystko, co widzicie w tym domu, to wszystko zostało zrobione z pozostałości po bombach. W zasadzie nie wiem, jaki jest cel tego, żeby robić łyżki albo miski z pozostałości po bombach, ale po prostu chyba nie mieli co z nimi zrobić. To stal jest, że można ze stali zrobić inną stal niż tego bomby. Tak, róbmy przydatne rzeczy ludzkości, nie bomby, które ich niszczą. Tym bardziej w tym trudnym czasie. Te czerwone kropki reprezentują jedną misję bombową, a nie jedną bombę, czyli możecie sobie uzmysłowić 2 miliony ton bomb. Tak jakby zrzucić 2 miliony słoni z nieba, bo jeden słoń waży średnio 1 tonę. Kończymy przygodę z Laosem i jedziemy teraz na stację autobusową złapać autobus pod granicę, przekraczamy granicę na piechotę i łapiemy chyba pociąg albo stopa. Myślę, że będzie coraz lepiej, bo teraz mieliśmy, jak to zawsze ta sinusoida idzie, to mieliśmy taki dołek teraz. Jedziemy busem do granicy. Tutaj to jest dworzec autobusowy. Proszę bardzo. Nowoczesny, przyjemny dla ludzi, miły i sympatyczny. Dworzec autobusowy centralny w stolicy tego kraju. To mniej więcej mówi, jak zacofany jest Laos. Tylko trochę, co? A my jedziemy busem numer 14 do granicy. Tak wygląda autobus, w którym dojedziemy do granicy. Cena takiego przejazdu to 16 000, 18 000 kipów. Nasze ostatnie pieniądze, więc dobrze wycyrklowaliśmy i nam będzie potrzebne. Okazało się, że autobus podjeżdża dosłownie pod samą granicę, bo tutaj jest przejście. Zaczynamy przygodę z Tajlandią i w końcu będziemy jechać na wyspy. Będziemy trochę odpoczywać, ale też zrelacjonujemy wam 3 wyspy. Żegnamy się. Pamiętajcie, żeby dawać łapki w górę, subskrybujcie i oglądajcie nas dalej. Trzeba jeszcze zapłacić 30 batów. Około 1500 kipów za przejazd na drugą stronę. 15 000